Arktyka może kojarzyć się z lodem, surowym klimatem i nocami polarnymi, rzadziej natomiast z jedzeniem. A jednak to właśnie tutaj, na końcu świata, można spróbować jednych z najbardziej nietypowych smaków, jakie istnieją. W tym odcinku zapraszam na kulinarną podróż po Svalbardzie. Kuchnia Svalbardu nie jest przypadkowa. To połączenie tradycji norweskiej, wpływów arktycznych oraz przede wszystkim dostępności surowców, których w tym miejscu nie ma zbyt wiele. Nie ma tu rolnictwa czy hodowli na szeroką skalę. To, co trafia na talerz, o ile nie jest z importu, pochodzi głównie z morza lub z arktycznej tundry. Swoją kulinarną przygodę rozpocząłem w Longyearbyen. W tym celu udałem się do jednej z bardziej oryginalnych restauracji – Winterhagen. Restauracja znajduje się w przeszklonej szklarni, pełnej roślin, co w Arktyce samo w sobie dosyć ciekawie kontrastuje. Jeszcze większe wrażenie robi jednak to, co trafia na talerz. Na początek dostałem coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Rozgrzany, płaski kamień, a na nim niewielka porcja pasztetu z foki, zwieńczona żurawiną. Pasztet w smaku jest bardzo intensywny, lekko tłusty, wyraźnie morski, ale jednocześnie zaskakująco delikatny. Żurawina dodaje kwaskowości i przełamuje ciężkość mięsa. Mała porcja, ale bardzo konkretne doświadczenie. Kolejne dania to już pełne zanurzenie w kuchni polarnej. Na pierwszy ogień wybrałem stek z renifera. Jest to mięso bardzo delikatne, chude i lekko słodkawe. W smaku przypomina trochę wołowinę, choć jest od niej subtelniejsze. Zdecydowanie bardziej wyrazisty był stek z foki. Ciemne, tłuste mięso o intensywnym, lekko wątrobianym smaku. To nie jest danie dla każdego, ale spróbować zdecydowanie warto. Najbardziej zaskakujący był stek z wieloryba. Strukturą nie przypomina mięsa rybiego, lecz bardziej wołowinę. Natomiast smakiem przypomina dziczyznę z delikatnym morskim posmakiem. Bardzo charakterystyczne, ale jednocześnie zaskakująco dobre. Dla równowagi warto natomiast spróbować klasycznego łososia. Świeży, soczysty, o głębokim smaku, zdecydowanie wyraźniejszym niż ryby dostępne w naszych sklepach. Poza restauracją postanowiłem też spróbować ciekawostek dostępnych w lokalnym sklepie. Jedną z rzeczy, które mogę z czystym sumieniem polecić, jest skyr, którego jestem wielkim fanem już od czasu zwiedzania Islandii. Jest gęsty, kremowy i lekko kwaśny. Coś pomiędzy jogurtem a serkiem. Prostym i jednocześnie świetnie zbalansowanym przysmakiem okazały się naleśniczki z kremem cynamonowym. Były przepyszne. Do tego produkt typowy, ale bardzo dobrej jakości. Ciasteczka malinowe, z wyraźnym smakiem owoców i maślaną strukturą. Nawet w tak odległym miejscu można znaleźć coś znajomego, ale w dużo lepszym wydaniu. Warto zaznaczyć, że wszystko to, co widzieliście do tej pory, pochodzi z Longyearbyen, norweskiej części archipelagu. Svalbard ma jednak drugą stronę, rosyjską. Barentsburg i Pyramiden oferują zupełnie inne podejście do jedzenia. Bardziej tradycyjne, prostsze, ale również bardzo ciekawe. To kuchnia, która ma przede wszystkim dać energię i przetrwać w trudnych warunkach, a niekoniecznie zaskakiwać formą. Podczas pobytu miałem okazję spróbować kilku typowych dań. Jednym z nich był kotlet z mielonego kurczaka obtoczony w grzankach i smażony na złoto. Bardzo chrupiący na zewnątrz, a w środku miękki i soczysty. Proste, ale naprawdę solidne danie. Soljanka to gęsta, intensywna zupa, która jest mieszanką różnych rodzajów mięsa, kiełbasy, ogórków, oliwek, ziemniaków, koncentratu pomidorowego z dodatkiem plastra cytryny. Ma bardzo wyraźny smak, lekko kwaśny i słony. Jednym z najbardziej klasycznych dań kuchni rosyjskiej jest warstwowa sałatka z solonego śledzia, ziemniaków, marchwi, buraka, sera i majonezu. Smaki w tym daniu przenikają się bardzo intensywnie. W Barentsburgu kuchnia jest już nieco bardziej współczesna. Poza typowo rosyjskimi potrawami można trafić na dania bardziej uniwersalne, jak kotlet w sosie grzybowym z pire ziemniaczanym, czy też krem z dyni, który jest delikatny, lekko słodkawy i bardzo przyjemny.
To pokazuje, że nawet na końcu świata kuchnia potrafi mieć różne oblicza. Tym samym każdy może znaleźć coś dla siebie. Będąc na Svalbardzie, nie sposób nie wspomnieć o najbardziej na północ wysuniętym browarze świata. Trunki produkowane są tutaj z wykorzystaniem wody pochodzącej z topniejących lodowców, co już na starcie nadaje im wyjątkowego charakteru. Również rosyjskie oblicze Svalbardu ma do zaoferowania godny polecenia browar Krasny Medwied, który znajduje się w Barentsburgu. Jak widzicie, kuchnia Svalbardu to coś więcej niż zwykłe jedzenie. To historia, geografia i warunki, w których przyszło funkcjonować ludziom na końcu świata. Smaki są tu inne i determinowane dostępnością produktu. Czy to najlepsza kuchnia, jaką jadłem? Nie. Czy jedna z najbardziej wyjątkowych? Zdecydowanie tak. Jeśli materiał był dla Was wartościowy, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie, co najchętniej zjedlibyście będąc na Svalbardzie. Nie zapomnijcie również sprawdzić pozostałych odcinków z serii o Arktyce. Smacznego i mam nadzieję do zobaczenia!